Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Tytuł mojego wykładu: Klimat. Jak działa, czemu się ociepla? To są takie elementy przyrodnicze, fizyczne w tym wykładzie. A czemu to źle? To już jest nasz element ludzki oparty na opiniach. Ale o wszystkim po kolei. Gdy patrzymy sobie, wyjdziemy przed budynek, co nam się coraz rzadziej zdarza, ale czasami zdarza, czy pójdziemy do lasu, czy na pole i rozglądamy się wokół, to wydaje nam się, że my jesteśmy taką malutką cząstką tego świata, że w zasadzie nie mamy na nic wpływu. Natomiast rzeczywistość jest troszeczkę inna. Natomiast rzeczywistość wygląda w ten sposób, że my w zasadzie zdominowaliśmy tą naszą planetę. W jaki sposób to się stało i jak to działa, właśnie opowiem w trakcie wykładu. Ten obraz to nie jest fotomontaż, to jest zdjęcie. To jest prawdziwy obraz takiego miejsca, które nazywa się punkt lagranżowski pierwszego rodzaju, czyli to jest miejsce, gdzie siła przyciągania Ziemi i Słońca się równoważą. To miejsce wędruje razem z Ziemią dookoła Słońca, tylko jest bliżej Słońca i tam jest umieszczone trochę różnych statków kosmicznych, między innymi ten statek, który nazywa się Deep Space Climate Observatory, z którego pochodzi ten obraz. I to zdjęcie zostało zrobione w momencie, kiedy w polu widzenia tego aparatu fotograficznego na tym statku kosmicznym znalazł się też Księżyc. Czyli mamy perspektywę Ziemi i Księżyca z punktu widzenia Słońca. I to są dwa ciała, które są zanurzone w tym samym strumieniu energii od Słońca. Średnio na metr kwadratowy do każdego z tych ciał dopływa dokładnie tyle samo energii od Słońca. Natomiast jak sami Państwo widzą, ich obraz jest zupełnie inny. Księżyc to jest taka szara powierzchnia, ciemna. Proszę zauważyć, że Księżyc jest ciemny. Odbija bardzo mało promieniowania słonecznego. Większość pochłania. Tam powinno być według takiego naszego prostego rozumowania bardzo ciepło. No ale właśnie, niekoniecznie tak jest. Natomiast Ziemia jest kolorowa. Ma takie obszary, które trochę przypominają Księżyc i ma takie obszary, które wydają się niebieskie, ale one się tylko wydają niebieskie. One są prawie czarne, natomiast niebieskie jest to, co nad nimi, to znaczy powietrze, które rozprasza najsilniej promieniowanie krótkofalowe Słońca. I w tym powietrzu, a także na powierzchni Ziemi i na dużej części powierzchni Ziemi jest ocean. I w powietrzu też jest woda. Te kropelki i kryształki, które tworzą chmury, a także tworzą obszary lodowe, to też jest woda, tylko w stałym stopniu skupienia. Wody w postaci pary wodnej nie widzimy. Jeżeli popatrzymy na kolory, to mamy tak, białe, to jest to, co odbija dużo promieniowania słonecznego, powoduje, że Ziemia pochłania na jednostkę powierzchni 2 razy mniej niż Księżyc. Prawie czarne z niebieskim to jest woda i powietrze, dwa płyny, które mogą płynąć i unosić ze sobą różnego rodzaju wielkości fizyczne substancje zanieczyszczenia. Na Księżycu nie ma płynów. I są takie obszary, które są zielone, których też nie ma na Księżycu, czy na innych planetach Układu Słonecznego, czy nie wiemy, czy są w ogóle na innych planetach. To jest życie. To jest objaw tego, że zachodzi fotosynteza, czyli niewielka część energii słonecznej, która pada na powierzchnię naszej planety, jest zamieniana w energię chemiczną dostępną dla bardzo specyficznych procesów, które zachodzą tylko
na naszej planecie. W każdym bądź razie do tej pory nie mamy dowodów, że zachodzą na wielką skalę gdzie indziej. To są procesy związane z życiem. Czyli mamy dwa różne systemy klimatyczne. System klimatyczny to jest wszystko, co jest na powierzchni planety. I nad nią, czyli ocean, atmosfera, kriosfera, biosfera, powierzchnie lądów. I już widzimy, że klimaty tych dwóch ciał, mimo że dostają, każde z tych ciał dostaje na metr kwadratowy tą samą ilość energii, są zupełnie inne. Klimat, czyli warunki na powierzchni, oczywiście zależą od dostawy energii od Słońca, natomiast nie jest to jedyny czy nawet zasadniczy czynnik. W każdym bądź razie ogromna ilość innych czynników też wpływa na warunki życia na powierzchni planety. No i teraz jak działa klimat? No z punktu widzenia takiej elementarnej fizyki to jest niezwykle proste. Jest pewien strumień energii od Słońca, część zostaje odbita i nie wchodzi do układu klimatycznego. I teraz możemy sobie wyobrazić taki zawór na wejściu, od którego ustawienia zależy to, jaka część jest odbita. Teraz to jest to, co wchodzi do systemu klimatycznego i zostaje pochłonięte w tym systemie klimatycznym. Energia wewnętrzna systemu klimatycznego rośnie, bo jest pochłaniana. No i system klimatyczny ogrzewa się i zaczyna emitować promieniowanie i gdyby nie atmosfera, emitowałby je w kosmos, ale atmosfera to promieniowanie akurat w tym zakresie długości fal związanych z temperaturą powierzchni Ziemi pochłania znakomitą część tego promieniowania, sama ogrzewa i emituje w kosmos i z powrotem do powierzchni Ziemi. Ta emisja z powrotem do powierzchni Ziemi to jest efekt cieplarniany. I tu jest taki drugi zawór, który rządzi bilansem energii, dopływem energii od Słońca i ucieczką energii w kosmos. Jeżeli bilans energii jest dodatni, rośnie zawartość energii w systemie klimatycznym, temperatura jest z punktu widzenia fizyki miarą zawartości energii, taką intensywną miarą zawartości energii w systemie rośnie temperatura. Gdy bilans energii jest ujemny, temperatura spada. Nie chcę wchodzić bardzo w szczegóły, ale to jest dokładnie tak samo jak z domem, prawda? Dostawa ciepła z elektrociepłowni, ucieczka ciepła przez ściany. Mechanizmy fizyczne są inne, natomiast podstawowa zasada termodynamiczna jest dokładnie ta sama. I tak działa klimat wszystkich planet, które nie mają istotnych źródeł ciepła w środku. Nie tylko w naszym Układzie Słonecznym, ale we wszechświecie. No jeżeli sobie teraz popatrzymy na to, co dzieje się tutaj, między tymi zaworami i wyrazimy strumienie energii w watach na metr kwadratowy, to są takie jednostki, które powinny być trochę do nas bliskie, bo na przykład wiemy, że żarówka ma ileś tam watów, prawda? Metr kwadratowy też sobie potrafimy wyobrazić. No to jest ilość energii, jaka dociera do Słońca na górze. To jest efekt tego zaworu na wejściu, to co zostało odbite. To jest to, co zostało pochłonięte przez powierzchnię Ziemi, trochę zostało pochłonięte w atmosferze. To jest to, co zostało wyemitowane z powierzchni Ziemi do atmosfery i emituje atmosfera w większości, a troszeczkę powierzchnia Ziemi w kosmos. To jest to, co ucieka. A ogrzana atmosfera emituje promieniowanie do powierzchni Ziemi. Proszę zobaczyć, strumień jest 2 razy większy niż ten strumień energii słonecznej, który jest pochłaniany. To jest paradoks, ale to się wszystko spina. Bilanse są na każdym poziomie energii robione. Są jeszcze wymiana w postaci ogrzewania powietrza od powierzchni Ziemi, parowania wody z powierzchni oceanów, ciepło utajone, które potem jest oddane w chmurach i jeżeli wypadnie deszcz, to ono zostaje w atmosferze. No i okazuje się, że
Długoletnie pomiary z lat 2005-2015 pokazywały, że mamy nierównowagę 0,7 W na metr kwadratowy, więcej Ziemia absorbuje niż emituje, no to temperatura powinna rosnąć. Ta nierównowaga była mniejsza wcześniej, w tej chwili rośnie gwałtownie. No i teraz nie pokazujemy na ogół zawartości energii w systemie klimatycznym, natomiast bardzo często, myśląc o klimacie, mówimy o temperaturze powietrza w tej warstwie, w której żyjemy, tuż przy powierzchni Ziemi. I to ma pewien sens taki, że to jest temperatura, w której zachodzą procesy życiowe, czy na powierzchni oceanów, czy na powierzchni lądów. Natomiast z punktu widzenia tego bilansu energii nie jest to taka idealna miara. I to na przykład widzimy w różnych sytuacjach. Widzimy, że na przykład ten wzrost temperatury wcale nie jest taki równy. No dlaczego? Bo na przykład mamy taką sytuację, że na Pacyfiku ciepła woda może się rozlać na dużym obszarze, w związku z tym jest ciepła nad dużą powierzchnią Pacyfiku, albo być zgromadzona w małym obszarze i sięgać głębiej. To są te zjawiska El Niño, La Niña, prawda? które odpowiadają za dużą część tych fluktuacji. No i to, co widzimy, to widzimy, że mieliśmy stosunkowo stałą temperaturę, potem powolny wzrost, stosunkowo stałą, szybszy wzrost i ostatnio dramatycznie szybki wzrost temperatury. No i teraz, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa, w tym obrazie tych dwóch zaworów, które rządzą dopływami energii i ucieczką energii, musimy funkcjonalnie zrozumieć dwa rodzaje procesów, które wpływają na te dwa zjawiska, dostawę i ucieczkę energii. Jedna to są rodzaj procesów, które pochodzą spoza systemu klimatycznego. To są tak zwane wymuszenia. I drugi rodzaj procesów to są sprzężenia, które są wewnątrz systemu klimatycznego. Wymuszenia mogą wpływać na ustawienie zaworów i nawet niektóre wymuszenia na ilość energii, która jeszcze przed tymi zaworami dociera, czyli tą ilość energii, która dopływa od Słońca, a sprzężenia na ustawienia tych dwóch zaworów, które zmieniają się w zależności od tego, jak system klimatyczny reaguje na wymuszenia. No i takie wymuszenia, które wszyscy znamy i słyszeliśmy, to na przykład są wymuszenia orbitalne. One są w pewnym sensie także związane z ustawieniem zaworu na wejściu, bo one trochę zależą od tego także, czy ta część Ziemi, która bardziej bądź mniej odbija i jest nastawiona bardziej do Słońca, to są te efekty związane z nachyleniem osi i efekty związane z kształtem orbity, czy Ziemia jest średnio dalej bądź bliżej Słońca. Mamy wymuszenia związane z tym, że Słońce nie pracuje idealnie w stały sposób, tylko są pewne fluktuacje w dopływie energii od Słońca. To jest aktywność słoneczna. Zmiana jest na poziomie 1 promila, plus minus 1 promil. Bardzo stabilnie pracuje nasza gwiazda. To są wymuszenia pochodzące od różnego rodzaju procesów, które zachodzą wewnątrz Ziemi, które są słabo i w bardzo długich okresach czasu sprzężone z tym systemem klimatycznym. Kiedyś one były bardziej odpowiedzialne za skład atmosfery, w sensie także gazów cieplarnianych i innych gazów. Teraz one często bywają w krótkim okresie czasu odpowiedzialne za zawór na wejściu, czyli albedo, czyli jak wypuścimy pyły do atmosfery, to one odbiją promieniowanie słoneczne. I jest jedno wymuszenie, które jest absolutnie unikalne w historii geologicznej, którego nigdy nie było, związane kiedyś ze sprzężeniami geologicznymi, które wycofały pewną część węgla organicznego, tego, który był w tych procesach życiowych kiedyś tam zamknięty do skał osadowych. I teraz my ten węgiel spalamy, używając tlenu atmosferycznego i zmieniając szybko zawartość węgla w postaci dwutlenku węgla w atmosferze. To jest wymuszenie antropogeniczne. Także wymuszeniem antropogenicznym jest emisja aerozolów, prawda? PM10, PM2,5, inne elementy. Więc te gazy cieplarniane wpływają na zawór na wyjściu i także na zawór na wejściu. To są wymuszenia antropogeniczne.
No i ta obecna zmiana klimatu ma to do siebie, że zachodzi w innym stanie planety niż kiedyś. Kiedyś tego wymuszenia antropogenicznego nie było. Sprzężenia. No, przykładowe sprzężenia. Na zewnątrz stoi tak zwane sprzężenie Plancka czy Stefana Boltzmana, związane z tym, że im cieplejsza Ziemia, tym szybciej emituje energię w kosmos i ona utrzymuje, że tak powiem, ten klimat w pewnych ryzach, ale takie sprzężenia wewnątrz systemu klimatycznego, na przykład ilość białego, czyli to jest sprzężenie związane z tym na wejściu, czy ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. To jest, tutaj chodzi o parę wodną, najsilniejszy gaz cieplarniany, która zależy od parowania z oceanów. Dlaczego akurat ten gaz się zachowuje inaczej niż dwutlenek węgla? No proszę sobie wyobrazić, jak byliśmy na tym pierwszym slajdzie i popatrzymy, przepraszam, jeszcze jeden na ten obrazek, to my tutaj w ogóle tej atmosfery nie widzimy. Jak wyjdziemy na zewnątrz, to wydaje nam się, że jest jej bardzo dużo. No i teraz pytanie jest, ile jest tej atmosfery tak naprawdę? Ja lubię to pytanie zadawać, teraz nie będę Państwa odpytywał. Niektórzy powiedzą 100 kilometrów, tak, ma to pewien sens, drudzy powiedzą ileś tam mniej, ale to jest pytanie źle zadane w ten sposób, bo górna granica atmosfery jest źle ustalona. Ale dobrze jest wiedzieć, że jak lecimy samolotem, to mamy 3/4 atmosfery pod sobą, że połowa masy atmosfery to jest mniej więcej 5,5 km i że gdybyśmy całą atmosferę sprężyli do gęstości wody, to byłoby jej 10 metrów. Tak. Ciśnienie atmosferyczne odpowiada 10 metrom słupa wody. To jest wszystko, co oddziela nas od kosmosu i powoduje, że te warunki na powierzchni Ziemi i Księżyca są trochę inne. To nie jest dużo. Ocean pokrywa 3/4 globu, ma średnio 4 km głębokości, czyli gdyby go równo rozsmarować po globie, byłoby go 3 km, 300 razy więcej na kilogramy niż atmosfery. No mniej więcej takie obliczenia sobie możemy szybko przeprowadzić. A jeszcze woda ma 4 razy większe ciepło właściwe niż powietrze i oba są płynami, więc mogą transportować tę energię. To już od razu widzimy, że ocean jest tym głównym zbiornikiem energii w systemie klimatycznym. No i dobrze. I teraz, czyli ilość wody, która może wyparować, no to mogła być taka, że mogłaby kompletnie zdominować atmosferę, gdyby nie prawo Clausiusa-Clapeyrona, czyli ilość wody, jaka jest w atmosferze w postaci pary wodnej, zależy od temperatury oceanu. Z jakiegokolwiek powodu ona by się nie zmieniła, zmieni się zawartość pary wodnej. Także z powodu ustawienia zaworów wskutek innych długo żyjących gazów cieplarnianych. Więc już nam się ten obraz troszeczkę skomplikował, naszej planety i tego, jak działa klimat. No i teraz pytanie, jak badać tak skomplikowany klimat, tak skomplikowane zjawisko? Otóż naukowcy lubią przeprowadzać eksperymenty, które mogą powtarzać i porównywać z pomiarami. Nie mamy kilku ziem, na których moglibyśmy poddawać tę Ziemię różnym wymuszeniom i patrzeć, jak różnie reaguje Ziemia i system klimatyczny na te wymuszenia. Więc robimy to w rzeczywistości wirtualnej. Mamy w tej chwili już takie możliwości, żeby coś takiego zrobić. Ale proszę Państwa, to wcale nie jest nowe podejście. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto taki pierwszy model klimatu obliczył. I to badając wpływ dwutlenku węgla na zmianę temperatury Ziemi i kiedy to było. Svante Arrhenius, tak, rok 1896. Jeżeli Państwo zajrzą do tej pracy, to Państwo nawet zobaczą, że on jest podzielony na szerokości geograficzne, nie na takie kostki, bilanse energii tam są policzone. I jeszcze uwzględniony jest właśnie ten aerozol nebulosity w atmosferze, w bilansie energii. Ale my dzisiaj mamy dużo potężniejsze narzędzia niż kartka papieru i możemy stworzyć wirtualną planetę, taką wielką grę komputerową i możemy w tej grze, wielkiej grze komputerowej zadawać różnego rodzaju wymuszenia.
podejmując jakieś tam decyzje i patrzeć, jak ten system klimatyczny odpowiada na te wymuszenia. I to jest przykład takiego ćwiczenia, jeden z bardzo, bardzo wielu tych przykładów. Ja go lubię, bo on jest, łatwo o nim opowiedzieć. To, co Państwo tutaj widzą, to jest kawałek historii naszej planety 800 tysięcy lat. To jest prawie teraz, zanim ludzkość rozwinęła cywilizację. To jest 800 tysięcy lat wstecz. I na górnym wykresie mamy zmianę średniej temperatury powierzchni Ziemi, tego co było przy tych 2 metry nad powierzchnią Ziemi, czy w jej okolicy, odtworzone na podstawie śladów, jakie przeszłe zmiany klimatu, to jest ta niebieska linia, zostawiły na tej powierzchni Ziemi. To jest paleoklimatologia, rekonstrukcja na podstawie danych paleoklimatycznych. Natomiast to, co jest tutaj na dole, to jest sytuacja taka, że bierzemy naszą wirtualną planetę, poddajemy ją cyklom Milankowicza, wymuszeniom orbitalnym. To jest ta linia magenta, która jest tutaj. To jest zmiana w dopływie energii, watów na metr kwadratowy. I patrzymy, co dzieje się w tym systemie klimatycznym, także posługując się trochę danymi z przeszłości. I na przykład patrzymy, jak narastały lądolody, to było więcej białego, to się ten zawór na wejściu przykręcał nieco i to było to czarna linia, którą tutaj widzimy. Jak było chłodniejszy klimat, było więcej pyłów w powietrzu, to też jesteśmy w stanie sprawdzić na podstawie danych paleoklimatycznych. No to też wpływało na zawór na wejściu i to są te niebieskie linie. Jak ochładzał się wskutek wzrostu albedo ocean, no to rozpuszczały się w nim łatwiej gazy atmosferyczne i te, które są małymi domieszkami do ilości w atmosferze, to rozpuszczanie w oceanie spowodowało ich duże zmiany i na przykład zmiany w koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze kręciły tym zaworem na wyjściu. No jeżeli dodamy te wszystkie efekty, zobaczymy zmiany w bilansie energetycznym i przetłumaczymy je na temperaturę, dostaniemy tą czerwoną linię. Trochę, mimo że to jest skomplikowane, pewne podstawowe rzeczy potrafimy zrozumieć i mając właśnie wgląd w te poszczególne procesy, określić, jak te zmiany wyglądają. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy sobie to największe sprzężenie, które miało największy wkład do tych zmian i porównamy z wymuszeniem antropogenicznym, czyli dodaniem do gazów cieplarnianych. Proszę zobaczyć, zmiana koncentracji dwutlenku węgla kiedyś była sprzężeniem. Wprowadziliśmy zupełnie nowe procesy do systemu klimatycznego w postaci wymuszenia. To jest sprzed kilku dni, że tak powiem, obrazek update'owany. No i to jest te zmiany podczas epok lodowych. Ta strzałka to jest mniej więcej pojawienie się gatunku ludzkiego. To są typowe wartości w interglacjałach. Tutaj ja się urodziłem. To jest wymuszenie antropogeniczne. Przynajmniej jeśli idzie o gazy cieplarniane. Kiedyś sprzężenie, dziś wymuszenie. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na okres rozwoju cywilizacji, koncentrację dwutlenku węgla w tym okresie czasu, na podstawie danych pomiarowych, tego co zostało w lodowcach i tak dalej, i najlepszą rekonstrukcję zmian temperatury w tym okresie czasu, to zobaczymy sobie takie ciekawe rzeczy. Była mniej więcej stała temperatura, widzimy wielkie wybuchy wulkaniczne. Niektórzy historycy twierdzą, że na przykład to, co tu widzimy, miało wpływ na upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, prawda? Temperatura zaczęła się obniżać wskutek działania kolejnego cyklu Milankowicza. Już jesteśmy poza holoceńskim maksimum klimatycznym. No i w pewnym momencie coś się stało, się zmieniło. Jeszcze tak, trochę rosło, trochę rosło, bardzo szybko i bardzo, bardzo szybko. To możemy to sprawdzić. Znowu w tych systemach
sztucznych, ale które wiemy, że działają całkiem nieźle. I tu jest takie ćwiczenie, które mówi nam o tym. Mamy 70 różnych, około 70 różnych tych wirtualnych planet zrobionych w różnych laboratoriach na świecie. Od Chin przez Republikę Południowej Afryki, Brazylię, Rosję, kraje europejskie, Amerykę, Kanadę i tak dalej. I te 70 wirtualnych planet wykonujemy eksperyment, że mamy wyłączone wymuszenia antropogeniczne i patrzymy na zmianę temperatury w ciągu ostatnich 170 lat. I włączamy wymuszenia antropogeniczne i porównujemy ze zmianą temperatury rejestrowaną przez przyrządy. Tak, uśredniły nam się te fluktuacje z roku na rok, nie uśredniły nam się większe wybuchy wulkanów, no bo te modele nie za dobrze pokazują El Niño, La Niña, różne szczegóły działań wewnątrz tego systemu ziemskiego. Cały czas nie rozumiemy takich bardzo dobrze, żeby je zapisać. Natomiast te podstawowe oddziaływania, zmianę temperatury związaną z ustawieniami zaworów, tutaj mamy zgodną z obserwacją, a tutaj widzimy, że rzeczywistość byłaby zupełnie inna, gdyby nie wymuszenie antropogeniczne. No to jak mamy te narzędzia, to sobie możemy dalej porównywać to, co obserwujemy z zakresem niepewności, zmianę temperatury od drugiej połowy XIX wieku do roku 2019 z zakresem niepewności. To jest ta sama zmiana widziana w tym zespole X tych wirtualnych planet z zakresem niepewności. No i teraz to jest porozbijane różnego rodzaju czynniki wpływające na tę zmianę. Na przykład przyrost gazów cieplarnianych, antropogenicznych z niepewnością i przyrost antropogenicznych aerozoli. No bo jak wydobywamy węgiel, wiemy w kopciukach, ale nie tylko, spalamy węgiel, powodujemy emisję aerozoli atmosferycznych, one chłodzą. Jak weźmiemy różnicę tych dwóch, dostaniemy tą odpowiedź. Możemy sobie to trochę jeszcze dalej omawiać, ale proszę zobaczyć, jeszcze wrócę do tego rysunku. I to są zmiany w tym czasie, w zasadzie zakresy niepewności. Wpływ Słońca i wulkanów i tak zwana zmienność wewnętrzna klimatu, czyli to El Niña, La Niña, czyli to jest przede wszystkim zakres niepewności. W ciągu ostatnich 150 lat jesteśmy głównym czynnikiem kształtującym klimat. To już było widać w postaci tego części wymuszenia antropogenicznego. Wszystkie czynniki naturalne są dużo wolniejsze i dużo słabsze. Jaka może być przyszłość? Otóż jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że my jesteśmy tym czynnikiem, który wpływa na klimat, to przyszłość zależy od nas. Znaczy może się zdarzyć coś niespodziewanego, prawda? Może jakaś planetoida, której nie jesteśmy w stanie zauważyć, uderzyć w Ziemię, czy wybuchnąć jakiś super, hiperwulkan, czy coś takiego się zdarzyć i zmienić tą rzeczywistość. Natomiast w ramach tych procesów, o których tutaj mówiliśmy, to absolutnie my jesteśmy dominatorami. No i przyszłość może być różna. Tu są przykłady emisji różnego rodzaju gazów cieplarnianych i aerozoli. Nie mamy prognoz klimatu. My nie jesteśmy w stanie zrobić prognozy klimatu, bo my nie wiemy, jak się zachowamy. To, co jest robione w postaci tych obliczeń przy pomocy tych wirtualnych modeli, to są projekcje. Takie ćwiczenia, co się może stać, jeżeli. I teraz jeżeli nasze wymuszenia będą takie bądź inne. Tu jest kilka przykładów tych możliwych wymuszeń. Tu jest kilka przykładów odpowiedzi na te wymuszenia, jeśli idzie o zmiany temperatury do 2100 roku. No i tutaj są także informacje, które pochodzą z tych modeli klimatu, już z analiz statystycznych, które pokazują, że tutaj nie chodzi tylko o zmiany średnich wielkości, na przykład temperatury,
poziomu morza czy czegoś, ale ten cieplejszy klimat z wyższą temperaturą, on będzie inny. On będzie charakteryzował się zupełnie innymi wzorcami pogodowymi, innymi sytuacjami. I teraz tu jest porównanie sytuacji, która w latach 1850-1900 występowała pojedynczo jako fala upałów i teraz analogiczna fala upałów na rozkładzie statystycznym, która w obecnym klimacie występuje 5-6 razy, bo mamy już około 1,5 stopnia i jest 2 stopnie cieplejsza. W klimacie o 4 stopnie będzie występowała każdego lata i będzie o ponad 5 stopni cieplejsza. To samo jest z opadami czy z suszami. Bardzo, bardzo podobne wyniki, z tym, że one są troszkę mniej pewne, bo w tych modelach nie wszystkie procesy związane z chmurami i z obiegiem wody, kondensacja, parowanie, jesteśmy w stanie tak bardzo, bardzo dobrze przedstawić. No i to jest porównanie, sobie Państwo mogą potem, jak zajrzą Państwo do tego wykładu, mogą sobie Państwo kliknąć animację. To jest przykład zmiany statystycznej rozkładu temperatury nad lądami. Kiedyś średnia latem była jakaś, to było 0 i rozkład statystyczny był taki. To jest z lat, o ile pamiętam, 50. Natomiast to jest 2024 rok, ubiegły rok. W ogóle na dużej części lądów panowały zdarzenia nieprawdopodobne jeszcze w niedawnej przyszłości, jeśli idzie o temperatury i fale upałów. I to samo jest z innymi parametrami. Poziom morza. To też zależy trochę od naszych emisji, ale jest też taka rzecz związana z niepewnościami, bo nie bardzo rozumiemy w tych modelach także dynamiki lądolodów, nie na tyle dobrze, żeby dobrze przewidzieć, czy na przykład jakiś kawałek Antarktydy czy Grenlandii nie zsunie się jak kostka lodu z brzegu talerza do oceanu i podniesie szybciej poziom wody. Jak wygląda poziom wody? 30 lat temu rósł o 2 mm rocznie, teraz rośnie 3,5. O ile pamiętam, w ostatnim roku przybyło 7 mm. No i to jest ostatni rok. To są obszary na powierzchni lądów w takiej analizie już danych pomiarowych. Rekordowo ciepłe obszary w stosunku do trochę chłodniejszych niż średnia. To jest ta średnia, tutaj dotyczy lat, to jest NASA GIS, to jest od 1880 roku, o ile pamiętam. No a tutaj jest jeszcze wzrost temperatury średniej, nie powierzchni Ziemi średniej, tylko morza, oceanu. Ocean się wolniej nagrzewa, bo rozprowadza ciepło w dużej objętości niż ląd, który tego nie rozprowadza w ciągu ostatnich 170 lat. No to są od 30 paru lat antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, znaczy dwutlenku węgla, tutaj jest dwutlenek węgla. Proszę zobaczyć, że one w ciągu, tu jest COVID, od około 2020 roku rosną trochę wolniej niż poprzednio, niż na przykład lata 2000. A tutaj są przyrosty dwutlenku węgla z roku na rok, że one się robią coraz grubsze. To będzie widać na którymś z kolejnych przykładów. Mimo że emisje nie rosną już tak szybko jak kiedyś, to przyrasta dwutlenek węgla w atmosferze szybciej. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że ilość dwutlenku węgla, która jest w atmosferze, to zależy od emisji i od pochłaniania. Więc nawet jeśli emisje rosną wolniej, jeśli szybciej spadnie pochłanianie, zabieranie dwutlenku węgla z atmosfery, to przyrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze będzie szybszy.
No i tutaj jest takie ogólne spojrzenie na zaburzenie tego cyklu węglowego, który łączy właśnie procesy zachodzące w atmosferze z procesami przyrodniczymi na powierzchni Ziemi od okresu przedprzemysłowego. No, jak widzimy, to, że jest cieplej, to powoduje szybszą wymianę pomiędzy uwalnianiem z naturalnych systemów gazów dwutlenku węgla do atmosfery i pochłanianiem. To są wulkany i to jest wietrzenie skał. To na razie na to nie wpłynęliśmy. To jest cały element antropogeniczny. No i tutaj zawartość tego dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła o prawie 50%, teraz już ponad 50% względem okresu przedprzemysłowego, kosztem tego, co jest na powierzchni Ziemi i paliw kopalnych. No tutaj sytuacja jest taka, że kiedyś ocean absorbował i emitował mniej więcej tyle samo. Teraz proszę zobaczyć, absorbuje więcej niż emituje, mimo że jest coraz cieplejszy, no bo jak bardzo przybywa w atmosferze, to różnica ciśnień cząstkowych powoduje, że jednak ten dwutlenek węgla się rozpuszcza w oceanie, ale wydaje nam się, że właśnie w ostatnich latach troszeczkę wolniej się rozpuszcza. No i teraz jeżeli sobie popatrzymy na emisje antropogeniczne, te brązowe to są emisje z tego, że niszczymy przyrodę, mówiąc krótko, czyli tak zwane land use change, czyli węgiel, który jest w materii organicznej, żywej, organicznej, w lasach, w mokradłach i tak dalej, ubywa go, bo wycinamy i lasy na przykład zastępujemy polami albo miastami, a dodatkowo osuszamy mokradła, które są bardzo bogate, mają bardzo dużą zawartość węgla i zamieniamy je na pola, a to jest spalanie paliw kopalnych. To jest to, co się z tym węglem dzieje. To jest to, jak się rozpuszcza w oceanie. To jest to, co zostaje w atmosferze, czyli to tutaj. No i tutaj widzimy, że jest taki czarodziejski element, który powoduje gromadzenie części węgla w glebie i to nie jest taka żywa roślinność zielona, to jest węgiel zgromadzony w glebie, to jest to, co zostaje w atmosferze. No to widzimy, że ten cały cykl węglowy po prostu kompletnie się w ciągu tych ostatnich lat zmienił. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na historię cywilizacji, to są ślady, że on się tak naprawdę zaczął zmieniać od czasów, kiedy wymyśliliśmy rolnictwo. No bo w jakiś sposób musieliśmy produkować nadwyżki żywności, no to w tym momencie zaczęliśmy usuwać część lasów po to, żeby produkować no właśnie żywność. No a potem jest moment, kiedy wymyśliliśmy maszynę parową i zaczęliśmy używać energii tej kiedyś energii życiowej, która była przyswojona w procesie fotosyntezy do tego, żeby napędzać naszą cywilizację, no to w tym momencie już ten wzrost nastąpił bardzo, bardzo szybko. Jeżeli sobie popatrzymy na ilość energii, która jest zgromadzona w biomasie, to zawsze możemy sobie tak wyobrazić, że słoneczko w tym procesie fotosyntezy ładuje tą ilość energii dostępną dla procesów życiowych, energii chemicznej, a my się podłączyliśmy do niej i do zapasów i starych, i nowych i używamy sobie po to, żeby robić dobrze. To jeżeli sobie popatrzymy na ilość tej energii, która jest zgromadzona nie w paliwach kopalnych, ale w tej biosferze, to jest to, co było brązowe na powierzchni Ziemi, w ciągu tego rozwoju cywilizacji, to widzimy taką krzywą, silnie spadającą w dół. No i teraz wejdźmy na stanowisko takie, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. W związku z tym przyjmijmy, że ta energia w tej biosferze to służy tylko do tego, żeby wyżywić ludzi. Krótko mówiąc, ta energia zjadamy, że wszystko zjadamy i możemy sobie obliczyć taką wartość, to jest horyzont czasowy tego, na ile tej energii może wystąpić przy takim podejściu, że to jest
energia chemiczna zawarta właśnie w tej żywej biomasie, to jest populacja ludzi, to jest zapotrzebowanie metaboliczne pojedynczego człowieka w ciągu roku. No i proszę bardzo, zobaczymy, jak to wygląda, jak to dramatycznie spada. To jest jeden z objawów tego, co nazywamy kryzysem przyrodniczym czy kryzysem bioróżnorodności. I te oba kryzysy klimatyczne, czyli nasz wpływ na klimat i bioróżnorodności, się ze sobą łączą. Nie tylko one się łączą. To jest masa wszystkich wyrobów antropogenicznych na powierzchni Ziemi, głównie infrastruktury, dróg, autostrad i tak dalej. To jest masa materii żywej. Nie było widać na tej planecie, ale człowiek i jego wytwory ważą więcej niż cała przyroda już w tej chwili. Jeżeli sobie popatrzymy na szczyt, że tak powiem, struktury przyrody, na ssaki, to kiedyś przed rozwojem cywilizacji masa wszystkich ssaków na powierzchni Ziemi to było około 200 milionów ton. W tej chwili mamy taką sytuację, że sami ludzie ważą prawie 400 milionów ton. Te ssaki, które mamy na lądach, to jest 5% masy ludzi. W oceanach to jest 10% masy ludzi. No a najwięcej ssaków, które żyją na planecie, to są te ssaki, które hodujemy, żeby je zjeść. No one jedzą tą biomasę, prawda? Nie tylko my, ale one jedzą tą biomasę. Czyli w pewnym momencie nasz ludzki system, który był zanurzony wewnątrz systemu ziemskiego, stał się absolutnie dominujący. I to w zasadzie tego nie zauważyliśmy. W ogóle nie mamy tej świadomości. Jak to jest możliwe, żebyśmy tego nie zauważyli? Czy wiedzą, co to Państwo, na czym polega wzrost wykładniczy? Istota wzrostu wykładniczego to jest podwojenie w określonym okresie czasu. 3% wzrostu to jest podwojenie co 25 lat. Wyobraźmy sobie, że zauważyliśmy, że żyjemy w zamkniętym systemie ziemskim i zużyliśmy na przykład 15% jakiegoś kluczowego surowca czy zasobu. No to ile okresów jest potrzeba, żebyśmy wyczerpali możliwości? Jeden okres podwojenia to jest 30%, drugi okres podwojenia to jest 60%, trzeciego okresu podwojenia nie będzie. Wracając do gazów cieplarnianych. Wzrost emisji jest mniejszy niż był tutaj w tym okresie. Przyrosty koncentracji są wyższe. Z metanem nie jest tak prosto. Nie mam czasu mówić dlaczego. Inne gazy cieplarniane cały czas istotnie rosną. Liczą się wszystkie gazy cieplarniane w stosunku do epoki przedprzemysłowej, bo zaburzyliśmy nie tylko emisję dwutlenku węgla, ale także emisję metanu, pochłaniania metanu, pozostałych gazów cieplarnianych. W związku z tym dobrze jest mówić o ekwiwalencie dwutlenku węgla i w tej chwili mamy około 520 ppm ekwiwalentu dwutlenku węgla w atmosferze w stosunku do epoki przedprzemysłowej, czyli już dobrze 2 razy więcej niż było w tych okresach interglacjałów. To jest mniej więcej to samo. No i teraz, jeżeli, proszę Państwa, dalej będziemy zwiększać tą koncentrację gazów cieplarnianych, to jesteśmy w stanie uruchomić procesy, które znowu z materii organicznej zgromadzonej czy w klatratach metanu, czy to w wiecznej zmarzlinie i tak dalej, wyemitują jeszcze więcej gazów cieplarnianych do atmosfery. Więc to jest ta opcja. No albo zapanujemy nad sobą i ustabilizujemy Ziemię w sytuacji innej niż była kiedyś, bo już nie będzie kolejnych epok lodowych, przynajmniej przez jakiś czas. Już mamy tyle gazów cieplarnianych, że następne epoki lodowe skasowaliśmy i w praktyce wróciliśmy z naszą planetą do stanu, jaki miała kilka milionów lat temu, kiedy powstały pierwsze humanoidy. W każdym bądź razie, jeśli idzie o zawartość gazów cieplarnianych, to jest zawartość dwutlenku węgla w atmosferze oś logarytmiczna. To są te scenariusze emisji, które widzieliśmy
tutaj. To jest temperatura. Jeszcze nie cały wzrost temperatury się zrealizował, bo mamy właśnie nierównowagę radiacyjną. No i tak to możemy określić za pomocą badań izotopowych właśnie tych śladów, które zostały na powierzchni Ziemi, zarówno temperaturę przeszłego globu, to jest 60 milionów lat, tu są miliony lat, setki tysięcy, tysiące. I możemy, że tak powiem, wrócić do stanu sprzed 60 milionów lat w takim dosyć szybkim okresie. To, co nas bardzo niepokoi, to jak mówiłem na początku, że ta nierównowaga radiacyjna narasta. Narasta, mimo że emisje gazów cieplarnianych już nie rosną tak szybko jak kiedyś i to mamy dane, że odkręcamy zawór na wejściu. Nie tylko zakręcamy zawór na wyjściu, jeśli idzie o wzrost temperatury, ale odkręcamy zawór na wejściu. Jak skutecznie walczymy z emisją aerozoli, zmieniamy ilość aerozoli i chmur w atmosferze, one mniej odbijają promieniowania słonecznego i no, to, co widzimy, to jest efekt, którego jeszcze nie tak dawno nie przewidzieliśmy, że on wystąpi w tej skali. To są najnowsze prace z ostatnich lat. No i tutaj, że tak powiem, najnowsze analizy Hansena i innych pokazują, że ten wzrost temperatury, który obserwujemy od lat 70., w zasadzie w związku z tym, że ta nierównowaga radiacyjna istotnie wzrosła, jest szybszy w ostatnich latach. No i teraz sobie każdy może z nas popatrzeć. Jest nowe takie fajne narzędzie, które pokazuje od 2040 roku przebieg temperatury miesiąc po miesiącu na całej Ziemi na podstawie danych pomiarowych. To, co Państwo widzą, to są 3 ostatnie lata. To jest średnia z tego długiego okresu. No i tutaj widzimy, że rzeczywiście 2 ostatnie lata odjechały trochę od tego, co działo się poprzednio. No i właśnie tutaj mamy pewne atrybucje związane z tą zmianą aerozoli i chmur. Widzimy też, że zmiana powierzchni lodu, to jest na obydwu biegunach z tego samego źródła, też jest rekordowo niska. I na koniec tylko uwagi. Co o tym myślą ludzie? Niezwykli ludzie, tylko to jest takie survey, takie badanie opinii publicznej przeprowadzane wśród uczestników szczytu ekonomicznego z Davos. I to jest ich spojrzenie, co się stanie w krótkim okresie czasu i w długim okresie czasu. Długi okres to jest 10 lat, krótki okres to jest 2 lata. Czy sytuacja na Ziemi będzie bardziej stormy, turbulent, w ogóle jeśli idzie o systemy społeczno-ekonomiczne, prawda? No i jest duża zmiana tego. Ludzie zaczynają postrzegać, że się coś zmienia, także ci, od których zależy bardzo dużo. Natomiast jeżeli popatrzymy na te ryzyka związane z ich ocena, to są oceny ludzkie, to nie są żadne dane w sensie fizycznym. To są oceny, jak widzą to ci, którzy rządzą finansami i polityką na świecie, ale może nie prezydent Trump, tylko ci z tych drugich tam foteli. To jeszcze przed inauguracją Trumpa była. No i teraz największym ryzykiem w krótkim okresie czasu to jest dezinformacja. Słyszymy, jak zmieniają się spojrzenia na temat zmiany klimatu, co mówią politycy, co robią inni. Drugie, extreme weather events. Dopiero na 3. miejscu wojna. To jest perspektywa 2-letnia. Perspektywa 10-letnia. Extreme weather events związane z klimatem. Biodiversity loss and ecosystem collapse. Critical change to Earth system. Natural resource shortages. Misinformation and disinformation. I proszę Państwa, powinniśmy coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo.